Słońce już prawie zaszło. Dzisiaj w nocy będę łapał światło galaktyki M51. Szczęśliwie znajduję się w zenicie, bo z uwagi na te warunki, które tu panują, czyli wysokie drzewa, rzadko mam szansę z własnego ogródka zrobić jakieś zdjęcia. Miałem dużą nadzieję, że uda mi się dzisiaj nagrać odcinek poświęcony samej sekwencji w programie SGP Pro. Niemniej jednak jestem w trakcie rekonfiguracji i zmiany teleskopu i nie mogę założyć automatycznego fokusera, więc nagrywanie sekwencji bez wszystkich elementów nie będzie zbyt dobre. Że pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać automatyczny Meridian Flip. Meridian Flip, czyli przerzucenie teleskopu z zachodniej strony na wschodnią stronę po przekroczeniu linii meridianu. Gdy teleskop pracuje i śledzi pozorny ruch gwiazd czy obiektów, które fotografujemy, i przekroczy linię meridianu, znajduje się w takiej strefie, w której już niewiele ma miejsca na dalszą pracę. To oczywiście wynika z ograniczeń mechanicznych każdego montażu. Nie może się teleskop obracać 360 stopni, obraca się w zakresie 180 stopni, czyli ze wschodu na zachód. Gdy już przekroczy linię meridianu, tak jak mówię, osiąga taką pozycję, gdzie śledzenie danego obiektu jest już niemożliwe. I wtedy właśnie musi nastąpić Meridian Flip, najlepiej w takim momencie, który nie zrujnuje sesji, to znaczy nie zostanie wykonany w czasie, gdy naświetlamy jakąś konkretną klatkę. I Meridian Flip, tak jak mówiłem, to jest przerzucenie teleskopu ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód. I dzięki temu teleskop jest w takiej pozycji, że znów ma 180 stopni zakresu swojej pracy, czyli dalej będzie podążał za pozornym ruchem gwiazd czy obiektu, nie mając już żadnych przeszkód mechanicznych. Meridian Flip można wywołać z poziomu sterownika samego montażu, ale Meridian Flip najlepiej można wywołać z poziomu programu, który służy do akwizycji, w tym wypadku SGP Pro. I to chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Jest już dosyć ciemno, chociaż jeszcze nie na tyle, aby rozpocząć sesję zdjęciową. Galaktyka M51 zbliża się do swojego tranzytu i jest na skraju nocy, więc jest chwila czasu, żeby zerknąć w tej chwili, jak wyglądają ustawienia Meridianu Flip. W zakładce sterującej teleskop, czy w zakładce kontrolnej dla teleskopu jest konkretna pozycja, która pokazuje, jaka ilość czasu została do przekroczenia linii meridianu, czyli w tej chwili jest 46 minut i 33 sekundy. Teleskop przekroczy meridian o godzinie 22:55, czyli za mniej niż 50 minut, patrząc na godzinę. Wcześniej mówiłem, że Meridian Flip może być wywołany z poziomu albo programu SGP Pro, albo samego sterownika. W przypadku Ioptrona, to jest montaż, który używam, Ioptron CEM70EC. W zakładce ustawienia montażu są dwie funkcje w zakresie meridianu. Jeśli meridian zostanie przekroczony, a ta funkcja będzie włączona, to wówczas po prostu montaż się zatrzyma. Natomiast jeśli ustawimy Meridian Flip w pozycji, tutaj są zdefiniowane 2 stopnie, to po przekroczeniu meridianu o 2 stopnie nastąpi automatyczne przerzucenie teleskopu. I teraz cały trik polega na tym, żeby tak dobrać ustawienia w SGP Pro, aby wywołanie Meridianu Flip nastąpiło właśnie z poziomu SGP Pro, czyli tak, żeby ta funkcja nie mogła zadziałać. Oczywiście w każdym sterowniku, oczywiście w sterownikach różnych teleskopów wygląda to różnie, ale generalnie zasada jest ta sama. Wywołam panel zarządzania sprzętem. Wybieram ten profil sprzętowy, którego używam, i w zakładce teleskop jest do zaznaczenia opcja Use Auto Meridian Flip, czyli używaj automeridianu, używaj funkcji w sposób automatyczny. W ustawieniach Set nie ma tutaj wiele opcji do wyboru, ale należy zdefiniować,
czas, po jakim nastąpi przerzucenie montażów. Tutaj mam w tej chwili ustawione 2 minuty, czyli 2 minuty po przekroczeniu meridianu nastąpi przerzucenie teleskopu. W ustawieniach sterownika miałem ustawione 2 stopnie, czyli wywołanie z poziomu SGP Pro nastąpi jako pierwsze. Pierwsza z dostępnych opcji to jest opcja oczekiwania na meridian. Oznacza to, że jeżeli w danym momencie wykonujemy naświetlanie jakiejś klatki, to jeśli długość tego naświetlania będzie dłuższa niż czas zdefiniowany do przekroczenia, wówczas sekwencja zostanie przerwana, naświetlanie zostanie wstrzymane do momentu, kiedy teleskop nie zostanie przerzucony na stronę wschodnią. Po przerzuceniu teleskopu, po uruchomieniu, wycentrowaniu, uruchomieniu guidingu, naświetlanie zostanie automatycznie wznowione. Kolejna opcja to jest pauza przed wykonaniem meridianu. Jest to funkcja przydatna szczególnie dla osób, które chcą być przy przerzuceniu teleskopu, żeby obserwować, jak to się dzieje, żeby być pewnym, że żaden kabel o nic nie zahaczył. Więc warto z takiej funkcji wtedy korzystać. I trzecia funkcja, bardzo pomocna, to jest autocentrowanie już po tej operacji przerzucenia teleskopu. Wiadomo, że teleskop nie jest w stanie, czy montaż nie jest w stanie ustawić teleskopu po przerzuceniu na wschodnią stronę idealnie w takim, żeby uzyskać taki sam kadr jak przed meridianem flip. Więc autocenter powoduje, że teleskop zostaje wycentrowany i sekwencja zostaje ponownie uruchomiona. Teleskop powoli zbliża się do linii meridianu. Zostało jeszcze 2 minuty do 22:55. Widać ładną, surową klatkę. M51 jest w centrum. Myślę, że będzie się pięknie prezentowała po złożeniu całego materiału. Jak widać, sekwencja została automatycznie wstrzymana. Zaznaczona była opcja wait, czyli czekaj, a to oznacza, że w tej chwili do przekroczenia meridianu mamy 57 sekund, a czas naświetlenia każdej klatki wynosi 180 sekund. Zatem widać, że przekroczenie meridianu nastąpi przed upływem czasu naświetlania kolejnej klatki, a więc sekwencja została z tego powodu zatrzymana. Za 32 sekundy nastąpi meridian flip. Meridian flip jest już zakończony, teleskop dalej pracuje, zbieram światło galaktyki M51, które dociera tutaj z odległości 28 milionów lat świetlnych. Astrofotografia to fantastyczna zabawa i życzę Wam również, żebyście czerpali z tego przyjemność i cieszyli się takim czystym niebem, jak jest dzisiaj. Wszystkiego dobrego, ode mnie to wszystko. Rafał z tej strony, blog mojenocneniebo.pl. Zapraszam i pozdrawiam. Czystego nieba.